Po raz trzeci zapraszamy Was na podsumowanie miesiąca. Odpowiemy na kilka nowych pytań oraz pokażemy Wam zaktualizowane rankingi marcowe. No chyba wiadomo, że rodzice. Wiecie jak to jest. Co Wam rodzice nie płacą za takie wyjazdy? W międzyczasie zobaczycie naszą relację z przepięknej wyspy Koh Lanta. Esencja skurczaka to jest zupełnie inny level obrzydlistwa. Ciężko będzie ją pobić. Zapraszamy. Każdy może się pochwalić, co Wam się podoba najbardziej. Możecie się kłócić albo sprzeczać, czy dobrze, czy źle, jak ten rankingi to są nasze subiektywne opinie poparte naszymi doświadczeniami z tych krajów. Wiecie jak to jest. No chyba wiadomo, że rodzice. Odłożyliśmy porówno. Co Wam rodzice nie płacą za takie wyjazdy? Może kilka razy w Laosie, To tak przed moment może nawet czuliśmy się zagrożeni. 4 razy grozili, że mnie zatrzymają. Myślę, że na pewno, no bo jesteśmy 24/7 non-stop razem, więc wiadomo, no zdarzają się jakieś sprzeczki, ale ogólnie idzie dobrze. Trzeba pamiętać o sobie. Ten romantyzm nie może ginąć nigdy. Moja skóra znosi to bardzo dobrze. Jest jej tutaj zdecydowanie lepiej niż w Polsce. To jak się w tym momencie pocę na przykład. Włosy trochę gorzej, bo jednak no, duża wilgotność powietrza, ale nie jest źle. Trzeba pić dużo wody, Nie radzimy sobie, mam ręcznik. Się wycieram co chwilę. no i siedzieć na plaży. Tam jest bryza. Mam brudny subiektyw. Jeśli uważacie, że nasi rodzice nie płacą nam wystarczająco dużo na taki wyjazd, to możecie sami się dołożyć, bo nasz Patronite już jest. Link do naszego Patronite'a możecie znaleźć poniżej w opisie. Nasza trasa w marcu wyglądała następująco. Zaczęliśmy od Chiang Mai, przejechaliśmy przez Laos i skończyliśmy z powrotem w Tajlandii na Krabi. W marcu do rankingu najlepszych atrakcji na 6. miejsce skoczyła Biała Świątynia, a na 9. wodospad Guangxi. W przypadku jedzenia niewiele się zmieniło. Jedyną potrawą wartą uwagi było curry z bawoła, które wylądowało na 7. miejscu. Pora opuścić pokład. Pani nam sprzedawała bilety na transport później. Trzeba 10 batów zapłacić. Za co? Ale masakra. No tak jak na dawnej, no. Dobra, 10 batów się płaci za osobę, a później tam ta babka organizowała transport, bo niby to jakaś mafia transportowa. Od razu widzicie, jak na tej wyspie to wygląda, bo jest to wyspa głównie zamieszkiwana przez muzułmanów. Właśnie większość jest tych muzułmanów tutaj z Malezji. Gościu nas zabiera taksową. Właśnie za to płaciliśmy, ale to jakiś share taxi. Ale jak baba skłamała, 2 ludzi jedzie do naszego hotelu, nie? A jedziemy całą paką wywaloną. Patrz, tam chłopaki siedzą z tyłu. Ta muzułmanka mi się nie podoba. Tutaj na Koh Lancie jest kilka rodzajów demograficznych ludności. Czyli pierwsze to są ludzie, którzy przypłynęli tutaj z morza, czyli zasiedlili tą wyspę. Drudzy to są Chińczycy napływowi, a trzeci to są muzułmanie właśnie z Malezji. Na samej przystani nie było zbyt dużo tych tuk-tuków, no bo wszystko tu jest podobno zarządzane przez tą taksówkarską mafię. Nie lubię, to samo było w Kambodży. Myślę, że jakbyśmy poszli troszeczkę dalej, jakieś 200-300 metrów, to byśmy spokojnie zapali jakąś taksówkę. Dojechaliśmy do miejsca, w którym mamy być. Wygląda całkiem ładnie, naprawdę ładnie. Ciekawe, który bungalow. Dostaliśmy welcome drink, ja już swojego wypiłem. Basen tam jest. No, nie można pływać w trakcie odpływu, więc słabo. Takie komentarze są na stronie, że no, słaby hotel, bo nie można pływać bez odpływ. No. A z ciekawszych rzeczy pani nam zupgrade'owała podobno hotel. Powiedzieliśmy, że to jest nasz miesiąc miodowy i mamy upgrade'ik mały w cenie podobno. Pociąg, którym nie pojechaliśmy w Laosie. No ten transport, na który się nie załapaliśmy, czyli pociąg w Laosie. Na chwilę relaksu w Tajlandii. Myślę, że masaż był bardzo dobrą inwestycją. Te wakacje, na których teraz jesteśmy. Jeżeli chodzi o Laos, to znajomi, których poznaliśmy, przyjaciele. Bo nic innego mi nie przychodzi tam do głowy. A w Tajlandii, no to gdzie jesteśmy teraz? Wakajki. Laos?
Cały Laos mnie zaskoczył negatywnie. Spodziewałem się, że będzie troszeczkę lepiej. Nic pozytywnego. Z tak niefortunnego kraju, z tak niefortunnych wydarzeń możesz wyjść jednak zadowolony ze względu na to, Że spotkaliśmy tyle osób, bo się nie spodziewałam, że tyle osób uda nam się spotkać w tym Laosie i to dzięki temu nie był on aż tak tragiczny, jak mógłby być, jakby ich nie było. tutaj wielki ukłon oczywiście w stronę Pauliny, jak i naszych przyjaciół, czyli Majkiego, Dominika oraz Sary, którymi przemierzaliśmy Laos oraz innych wszystkich, których spotkaliśmy w naszej drodze. No esencji z kurczaka już nic nie przybija, ale to było w lutym. Może nie obrzydlistwo, ale coś, czego bardzo nie lubię, to są te wszystkie dzieci zmuszane przez rodziców, bardzo młode dzieci, małe, do sprzedaży i zarabiania pieniędzy. Kiedy w końcu dotarliśmy na wakacje. Prysznic po dwudniowej podróży tutaj. Laos nie przypadł nam za bardzo do gustu. Może była to kwestia sezonu spalania, ale nie znaleźliśmy tu ani za wiele atrakcji, ani atmosfera nas nie zachwyciła. Spotkało nas kilka nieszczęśliwych sytuacji, z tego względu ranking Laosu zamyka się w 60 punktach. Ranking państw nie zaskakuje. Laos skakuje na ostatnie miejsce. W marcu wydaliśmy łącznie 7222 zł. W tym miesiącu transport okazał się największym wydatkiem. W Laosie na 10 dni wydaliśmy 2483 zł, a podział wydatków wyglądał następująco. Średnio dziennie w Laosie wydawaliśmy 248 zł, co z kolei stawia Laos na drugim miejscu za Chinami. Łódki zdejmujemy i cyk. Jest i klimatyzacja. No też za duży nie jest, ale wygląda całkiem nieźle. Nie, naprawdę spoko. Jak za taką cenę? Ale sztos mi się tak mega podoba tutaj. Zobaczcie jak to wygląda. To jest na przykład tuńczyk. Zobaczcie, taki tuńczyk kosztuje 700 batów, czyli około 75 zł. Tutaj mamy kolejnego tuńczyka, my wzięliśmy tego za 300, troszeczkę mniejszego. Przyszła nasza rybka. Jak Ci smakuje? Rybka jest fajna, dobra. Hostel też oferuje masaże. Hotel. Kontrola, Mogliśmy schować ten scyzoryk bardziej, ale kto się spodziewał w ogóle, że to tak będzie wyglądać? która była gorsza niż kontrola chińska. Może można było znaleźć lepszy punkt na stopowanie. Można było doczytać komentarze o stacji, że jednak nie wpuszczają tam scyzoryków. Wbrew pozorom, ta szybka kolej w Laosie, jak nas wpuścili. Ale też zaskakująco bus na Krabi, ten 3-godzinny, klimatyzowany, nówka sztuka, gdzie się spodziewaliśmy najgorszego po prostu, bo zapłaciliśmy całkiem niewiele za ten autobus, a okazał się... Wtedy, kiedy nie mogliśmy złapać stopa w ogóle. To była masakra, to był najgorszy dzień i te całe 2 dni transportu i przygody. Dla mnie to te autobusy, które jeżdżą, te ala i karusy po Bangkoku. A jeszcze mieliśmy w tle wakacje, więc Skakujesz na jakąś górkę, to wyskakujesz z drogi praktycznie, więc jedzie się tak, plus masz wrażenie, że części odpadają za każdym razem, jak coś uderzysz. jakby nie było tych wakacji, nie byłoby tak. Daniel Tak, trzeba właśnie zaliczył współpracować. glebę na naszym hamaku. Dobrze, nie w krzunach. I wylądował tutaj, o. Przekoziołkował przez naszą siatę, bo niestety nie możemy tam usiąść, bo tam się zebrały jakieś robale. Piękna próba, możesz to powtórzyć dla widzów? A to jest nasze śniadanie wielkanocne w ogóle. Tak, 7-Eleven. Mieliśmy jajko, ale już zjedzone. Druga próba. Zaraz jakoś lepiej wyszło. Przed kamerą to wiadomo. Tak, no patrzcie na szkło. Tak. No cóż, zabieramy się za jedzenie. Zdrówko. Dzisiaj kolejny relaksujący dzień. Idziemy na śniadanie do 7-Eleven o godzinie 12. A zaraz udamy się na masaż
żeby troszeczkę się zrelaksować. Paulinka pierwszy raz ma tajski masaż. Znaczy będzie miała. Jak się z tym czujesz? Widziałaś już jak u mnie. trochę się boję. Paulinka już leży. Teraz kończymy. Znaleźliśmy krabie królestwo. To wszystko są kraby. Tam ich więcej jest. Tutaj są krawiszkę. Ile by było jedzenia?